Mamy odpowiedź Chipsoftu w sprawie afery bananowej, która dotyczyła użytkownika Azizami. Jeżeli pamiętacie, został masowo zreportowany przez Brazylijczyków i musieliśmy kilka dni czekać na odpowiedź. Oprócz tego kolejne gdzieś tam delikatne newsy ze świata, strategia, transfery, liczby, nie tylko te na Expie. Chciałbym wam dzisiaj to wszystko przedstawić i kłaniam się nisko. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niezależny tibijski dziennikarz wojenny Strojny. Dzisiaj bez kasku na głowie, ale w serduchu misja nakazuje mi nagrywać. Na wstępie chciałbym podziękować za wczorajsze wytknięcie mojego małego fuck upa. Już w poście na YouTubie przeprosiłem za to. Moje niedopatrzenie. Serwer oczywiście OpenPVP, nie Retro Hardcore PvP i również powinno być 117 kk różnicy, nie 107. Jeszcze raz dziękuję, bo to oznacza, że uważnie oglądacie filmy, a dzięki wam te filmy mogą i mam nadzieję, że będą iść piętro wyżej. Wczoraj natomiast nie powiedziałem o jednym transferze postaci, który jeszcze został dorzucony na bonę. Jest to 1063 MS, który wylądował z serwera Kalmera właśnie na bonę. Również wczoraj na streamie Uderza można było zobaczyć kolejną postać, która będzie prawdopodobnie dzisiaj po SS-ie już na serwerze. Jest to 1499 Elder Druid. Zwróciłem uwagę, że praktycznie wszystkie te postacie są z feruchatami, ponad 1k levele. Naliczyłem tych postaci chyba 11, już zostało przetransferowanych, takich koni. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę czysto średnio, że te postacie są warte każda 50 KTC, to już na tej wojnie zostały wydane niemałe pieniądze. Przechodząc sobie do codziennego przeglądu wbitego expa przez obydwie postacie, zobaczmy sobie, jak wyglądała wczoraj expiolka u Bobka. Wbił 218,5 miliona expa, jest to troszkę więcej niż przedwczoraj, więc delikatny progresik, chociaż tutaj chyba godzinkę ponad dłużej było gdzieś tam grane. A jak przejdziemy sobie do pana Derza, możemy zauważyć, że było wbite 339 milionów expa. Dajcie mi chwilę, żeby policzyć różnicę, żeby się teraz nie pomylić. Zaokrąglając to do 340, tutaj 218,5. Wychodzi rekordowa różnica, czyli różnica 121,5 kk. Wczoraj jeden z widzów podesłał mi bardzo ciekawą sprawę, którą ja gdzieś przeoczyłem. Mianowicie to, że od wczoraj Team Hunt Bobka zaczął troszkę inaczej biegać, jeżeli chodzi o rybki. To znaczy, że zamiast klatę stawiać na środku, tak jak tutaj możecie zobaczyć, to zaczął coraz bardziej gdzieś tam przy ścianie sobie stawać z tego względu, żeby jeszcze mocniej narazić Brazylijczyków na śmierć, na deski, a przy okazji można było zaobserwować, że praktycznie nie ma różnicy, jeżeli chodzi o expa na godzinę. Bardzo ładnie można zaobserwować, że testują bardzo dużo taktyk, starają się na każdym kroku gdzieś tam uprzykrzyć życie Brazylijczykom. Wiadomo, niektóre sposoby wychodzą troszkę bardziej, niektóre troszkę mniej, ale jak widać, do tego momentu nie wywieszają białej flagi. No i myślę, że możemy przejść do clou dzisiejszego odcinka, to znaczy zobaczmy sobie, jak to wygląda wszystko w liczbach, na podstawie tego, że oczywiście wszystkie osoby zaangażowane w tą całą akcję streamują, transmitują to wszystko na żywo. Chciałbym wam pokazać na podstawie 3 najważniejszych nazwisk zaangażowanych w tą sytuację, jak to wygląda. Oczywiście mówimy tutaj o 3 najważniejszych nazwiskach, to znaczy Derza, Bobek oraz Zaga, który jako pierwszy został zaangażowany ze streamerów do tego konfliktu. No i przejdźmy sobie do pierwszego profilu Derza Irina. Proszę bardzo, możemy zobaczyć Channel Performance Over Time i zauważcie, jak pięknie wygląda w marcu 2023 roku. Miał średnio 366 widzów, teraz możemy zobaczyć wielki skok, 1700 widzów dotychczas, oczywiście ponad połowa miesiąca minęła, ale jak widać pięknie suwak tutaj w górę poleciał, tendencja jak najbardziej wzrostowa. Również na przestrzeni ostatnich
3,5 roku można zauważyć, że przestreamował najwięcej godzin, czyli 88. Jak zjedziemy sobie troszkę niżej, również możemy zwrócić uwagę na to, że obserwacji mu przybyło z 30 000 na prawie 42 000. Powiem wam szczerze, ze swojej perspektywy, ja 12 000 obserwujących zdobyłem w 2,5 roku, jemu się to udało zrobić w niecały miesiąc. Dobra, to komu jakąś wojnę wywołać, co? Komu jakiś konflikt zajeba. Ale oczywiście to nie jeden wygrany tego całego konfliktu. Zwróćmy sobie uwagę na użytkownika Zaga 18. Tutaj również możemy zobaczyć piękny wskok w górę. Przez ostatnie miesiące średnia 86, 55, 33, 57, 40. Można powiedzieć, że gdzieś w tej otchłani twitchowej sobie funkcjonował. Aż do momentu rozpoczęcia konfliktu, gdzie wywaliło mu słupki o kilkaset procent w górę i średnia jego widzów na ten moment to jest 264 osoby. Również jeżeli zjedziemy sobie troszkę niżej, no tutaj, jeżeli chodzi o obserwacje, coś niesamowitego pod kątem nowych ludzi na streamie. W kwietniu, 30 kwietnia miał równo, można powiedzieć, 3000 obserwujących. W tym momencie ma bagatela 8000. Również możemy zobaczyć, że nawet mniejsze osoby, które dołączają się do tego konfliktu, nawet na tym zyskują. Ale zobaczmy sobie, jak radzi sobie nasz Polak rodak, czyli Bobek. Tutaj można powiedzieć, że jest bardziej aktywny, jeżeli chodzi o streamowanie. Aczkolwiek ta jego średnia widzów na przestrzeni ostatniego roku była, można powiedzieć, dosyć płynna i na stałym poziomie, czyli wahała się tutaj od 280, 250, maksymalnie gdzieś do 329 z tego, co tutaj widzę, ale w momencie, gdy konflikt wybuchł, oczywiście średnia widzów podskoczyła do ponad 1000. Również gdy zobaczymy sobie na obserwujące osoby, przed całym konfliktem miał tutaj 53 000, prawie 54 000. Zaokrąglimy to do 53 800. Na ten moment ma 57 700. Również skok o kilka tysięcy obserwujących w górę. Tutaj myślę, że bardziej Fawelka zaobserwowała Bobka z tego względu, że no w polskim community tibijskim nie trzeba nikomu przedstawiać tej osoby, co nie zmienia faktu, że również troszkę naoliwiona została ta maszyna. No podsumowując, powiem wam tak, no jeżeli spojrzymy sobie z tej perspektywy, tutaj nie ma przegranych. Tutaj każdy zyskuje, tutaj każdy ma wzrost, tutaj każdy budzi zainteresowanie. Jeżeli Bobek jakkolwiek miałby coś wyciągnąć pozytywnego z tej wojny, to na pewno fakt, że jego kanał na Twitchu w tym momencie lata jak na chmurce. A przechodząc do naszego bohatera ostatnich dni, czyli Azizamiego, poinformował mnie dzisiaj na Discordzie, że dostał odpowiedź od Cipsoftu, a odpowiedzią jest ban na 30 dni. Jak się domyślam, bez możliwości jakiegokolwiek odwołania, choć sam zainteresowany pisał, że już to odwołanie napisał. Szczerze wam powiem, jestem w szoku. Myślałem, że to zamiotą pod dywan i każdy o tym zapomni. Aczkolwiek patrząc z drugiej strony, wydaje mi się, że sprawa nabrała takiego obiegu, stała się, można powiedzieć, publiczną sprawą, jeżeli chodzi o Tibijkę. W niektórych gałęziach nawet wyszła poza Tibię, że Cipsoft nie mógł tego zostawić bez jakiegokolwiek śladu, więc postanowił taką karę zastosować. Jak możemy sobie zobaczyć na Tibia Wiki, jeżeli chodzi o bany, jakie można dostać za teksty rasistowskie, czy tam zachowania rasistowskie, długość bana to jest, pierwszy ban jest na 7 dni, drugi na 30, a trzeci dożywotni. Biorąc pod uwagę, że Azji dostał na 30 dni, pytanie zachodzi. Czy już wcześniej w przeszłości miał sytuacje, przez które musiał dostać rozgrzeszenie? Czy może Cipsoft postanowił o jeden szczebel wyżej karę postawić i z góry mu rzucić 30 dni spokoju? Jeszcze raz się was zapytam, co uważacie już na ten temat? Jak według was wygląda ta sytuacja? Czy mu się należało, czy nie? Jeżeli tak, to czy na tak długo, czy nie? Dla potwierdzenia całej sytuacji napisałem do Aziego, czy to jest prawda, czy to może jakiś fake, ale odpisał mi, że nie da mi odpowiedzi od Cipsoftu, bo wrzucę to do filmu.
Tak jest, ta tibijska hiena dziennikarska musi być dociekliwa, a wszystko dla waszego dobra. Siadając do nagrywania, tak naprawdę myślałem, że nie za dużo będzie o czym opowiadać, z tego względu, że minęło kilkanaście godzin od poprzedniego filmu, a większość z tego czasu to była noc, ale mimo wszystko mamy już ponad 11-10 postaci na serwerze Bona przetransferowanych, gdzie to są postacie powyżej 1000 levela. Wydaje mi się, że to wszystko dopiero się zaczyna, posypały się banicje, porównywaliśmy sobie wszystko na liczbach, a cały format oczywiście w jak najlepszej pigułce podany. Jeszcze z takich małych informacji dodam, że dzisiaj będę wysyłać wiadomość do Derza z pytaniami, na które chciałbym uzyskać odpowiedź. We wcześniejszym materiale informowałem, że jeżeli macie jakieś informacje na jego temat, żebyście dali mi znać. Dostałem tak dużo informacji i nie wszystkie się pokrywały ze sobą, że stwierdziłem, że na ten moment do filmu nic nie będę dawać z tych informacji. Chciałbym to wszystko zweryfikować u źródła i wtedy ewentualnie podzielić się tym z wami. Jeżeli dostanę odpowiedź, od razu dam znać, czy tutaj na YouTubie, czy na streamie, na które zapraszam codziennie od 10 godziny na platformie Twitch. Oczywiście linki do innych socjali, jak na przykład Discord, na którym dużo rozmawiamy na temat tej wojny i cały temat mielimy sobie, również jest w opisie i w przypiętej wiadomości. Jeżeli jest coś, na co jeszcze nie zwróciłem uwagę odnośnie tej wojny, również piszcie, może wy coś widzicie, czego ja nie widzę. Ja się z wami żegnam. Lecę odpoczywać, bo dzisiaj dzień wolny od streama. Dziękuję, że jesteście. Mówił do was strojny Max Tibianco. Mówię jak jest. Piwnica Karlin.